Cześć! Witam Was na moim nowym kanale Mac Music Theory. Kanał powstał w odpowiedzi na potrzeby moich uczniów. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Zapraszam! W pierwszym odcinku zajmiemy się tematem skal. Skal modalnych i kościelnych na początku, ponieważ wiele osób mnie pytało o to, gdzie i jak mogą poćwiczyć budowanie i rozpoznawanie skal. Wyróżniamy 4 skale modalne, inaczej zwane kościelnymi: dorycką, frygijską, lidyjską i miksolidyjską. Są one zbudowane kolejno od dźwięków D, E, F, G i wykorzystują dźwięki gamy C-dur. Więc jeśli zagramy, będą na białych klawiszach. Aby ułatwić sobie zapamiętanie budowy tych skal, możemy skorzystać z 3 sposobów. Po pierwsze, zastanowić się, czy dana skala nie jest podobna do jakiejś gamy durowej lub molowej, które już znamy. Po drugie, możemy zapamiętać ją jako ciąg dźwięków od innego stopnia gamy durowej. I po trzecie, zapamiętać układ półtonów i całych tonów danej skali. To zajmijmy się po kolei każdą ze skal. Na początek gama dorycka. Pierwszy tetrachord gamy doryckiej D, E, F, G wskazuje na gamę molową, dlatego ta skala bardziej jest podobna do gamy d-mol niż d-dur, z tym, że 6. stopień to nie jest dźwięk B, tylko H. Więc to będzie taka sama gama jak mol naturalna, tylko z podwyższonym 6. stopniem. Jeśli spojrzymy na gamę C-dur, to skala dorycka to jest ciąg dźwięków od 2. stopnia gamy durowej. I jeszcze ciąg całych tonów i półtonów. Tutaj warto spojrzeć na klawiaturę. D, E, F, G, A, H, C, D. Mamy półton E, F, H, C. Więc wystarczy zapamiętać te 2 miejsca. Pamiętając układ klawiatury, będzie to łatwiejsze, a pozostałe sekundy będą oczywiście wielkie. Skala frygijska. Ta skala, tutaj musimy się zastanowić, czy jest bardziej podobna do E-dur czy do E-mol. I oczywiście jest bardziej podobna do E-mol, z tym, że nie ma dźwięku fis, tylko dźwięk F. 2. stopień zatem w tym mol naturalnym, do którego porównujemy, będzie obniżony. Mol naturalna z obniżonym 2. stopniem. Gdy spojrzymy na gamę C-dur i skalę frygijską, okazuje się, że jest ona zbudowana od 3. stopnia skali durowej i jest ona tercję wyżej od tej tonacji, od której pochodzi. Jeśli chodzi o układ półtonów i całych tonów, tutaj mamy nietypową sytuację, półton między 1. a 2. stopniem EF. Ta sekunda nazywana jest sekundą frygijską. Kolejna skala, skala lidyjska. Pierwszy sposób. Podobna jest do gamy F-dur, z tym, że 4. stopień to nie jest dźwięk B, tylko dźwięk H. Więc jest to skala jakby durowa, ale z podwyższonym 4. stopniem. Drugi sposób. Spojrzymy na gamę C-dur. To skala lidyjska jest zbudowana od 4. stopnia gamy durowej. Więc jak będziemy budować inną skalę, wystarczy policzyć kwartę w dół i wyjdzie nam, z jakiej tonacji powinniśmy skorzystać. Skala miksolidyjska pochodzi od gamy G-dur, z tym, że 7. stopień to nie jest dźwięk fis, tylko dźwięk F, czyli durowa z obniżonym 7. stopniem. Lub zbudowana od 5. stopnia gamy durowej. I układ półtonów, całych tonów, tutaj warto sobie spojrzeć. Pianiści mają ten układ w głowie, niektórzy te klawiaturki mają w zeszytach, na gumkach, można sobie naszkicować na marginesie i z tego korzystać. Spójrzmy sobie na tabelę. Tak, mamy dorycka, to jest mol z podwyższonym 6. frygijska, mol z obniżonym 2. lidyjska, z podwyższonym 4. miksolidyjska, z obniżonym 7. Tutaj mamy 2., 3., 4., 5. stopień gamy durowej. I zaznaczone półtony, z tym, że nie trzeba się ich uczyć na pamięć, wystarczy pamiętać układ klawiatury. I teraz sprawdźmy się w praktyce. Załóżmy, że mamy do zbudowania skalę lidyjską od dźwięku A. Korzystając z pierwszego sposobu, wiemy, że jest to gama A-dur, ale z podwyższonym 4. stopniem. Piszemy więc sobie gamę A-dur i podwyższamy 4. stopień. Gotowe. A, H, cis, dis, E, fis, gis, A. Skala lidyjska od A.
Sposób drugi. Załóżmy, że mamy do zbudowania skalę frygijską dźwięku fis. Muszę się zastanowić, od jakiej gamy durowej będzie pochodziła ta skala. Skala frygijska zbudowana jest od 3 stopnia gamy, więc jeśli fis jest 3 stopniem, to 1 stopniem, tercję niżej, tercję wielką, będzie gama D-dur. I korzystam z gamy D-dur, wypisuję dźwięki gamy D-dur, ale od fis. Fis, G, A, H, Cis, D, E, fis. Mam gotową skalę frygijską od fis. I trzeci sposób. Załóżmy, że mam do zbudowania skalę dorycką od dźwięku G. I patrząc na klawiaturę od dźwięku D do D, bo taka jest ta nasza podstawowa skala dorycka, będę budować odpowiednie sekundy od dźwięku G. I tak G, A, B, C, D, E, F, G. Gotowe. Mam nadzieję, że temat skal modalnych jest już Wam bliższy. Możecie sobie zadawać pytanie, po co to jest? No oprócz teorii i wiedzy, że mamy takie skale, takie gamy, takie tonacje, to skale mogą nam się przydawać przy kompozycji, jeśli chcemy stworzyć utwór stylizowany. Może nam się przydać przy analizie, aby rozpoznać, że w utworze została użyta taka czy inna skala, a bardziej praktycznie skale używane są w improwizacji. Dlatego warto je znać. Jeśli Wam się podobało, napiszcie mi proszę w komentarzu. Jeśli macie tematy, które chcielibyście, aby się pojawiły w przyszłości, również proszę o taki sygnał.